Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy zoptymalizować troszeczkę naszą aplikację robioną w Bubble, kiedy używamy pól, które są listami w naszej bazie danych. Więc mamy takie pole jak właśnie lista. Zróbmy sobie przykład, dajmy sobie projekt i dajemy sobie zadania, task. OK? I nasz projekt będzie miał po prostu listę zadań. Więc zadajemy sobie tasks. Tutaj zaznaczamy taski i zaznaczamy, że to jest lista. OK, i o tym właśnie polu mówię. I to wszystko będzie działało w porządku, jeżeli będzie ta lista krótsza niż 100 elementów. Bubble mówi tutaj nawet o 1000 elementów, ale 100 jest taką granicą, kiedy już później po prostu działa wszystko wolno, ale tak naprawdę już przy 20 działa wolniej niż przy tym, jak zrobimy całkiem inne rozwiązanie. Tak naprawdę też trzeba pamiętać o tym, że cała ta lista zawiera maksymalnie 10 tysięcy elementów. Więc jeżeli robimy jakąś aplikację, na przykład, że nasza strona robimy sobie jakieś różne strony firm w naszej aplikacji i każdy może podlajkować sobie taką firmę i ta firma ma informację, kto lajkuje tą właśnie stronę, to możemy też tam dać taką listę właśnie elementów i tych osób, które polajkowały tę stronę, ale trzeba pamiętać, że jeżeli jakąś stronę ktoś polajkuje ponad 10 tysięcy użytkowników, to my nie będziemy o tym już wiedzieli, bo ten limit jest właśnie tutaj 10 tysięcy elementów. I jak ściągamy sobie taki projekt, który będzie miał tutaj na przykład 1000 zadań, to my ściągniemy na naszą stronę z tym projektem te wszystkie 1000 zadań. 1000 zadań, które mają jakieś opisy, nazwy, daty wykonania itd., itd. To jest masa danych i nie zawsze są nam potrzebne. Więc w przypadku, kiedy nam nie są potrzebne, lepiej ich nie ściągać, bo po co? Po co mamy tracić czas? Po co mamy tracić tutaj też dolary za to, że ściągamy te rzeczy z bazy danych od Bubble'a? Lepiej tego unikać. Jak tego unikać? Usuwamy to pole, delete i robimy w drugą stronę, dajemy sobie relację, jakie zadanie należy do jakiego projektu, więc projekt tutaj i tutaj mamy informację, że mamy dane o projekcie. Tam tak naprawdę by się nie ściągnęły zadania, ale same ID-ki, ale 1000 czy 10 tysięcy ściągniętych ID-ków w projekcie o zadaniu to masa danych. A tutaj ściągamy tylko ID tego projektu i to wszystko. I to na tym właśnie polega optymalizacja. Jeżeli nasze listy elementów tych pól zawierają mniej niż 10 elementów, możemy to robić, ale jeżeli zawierają więcej i te obiekty są ciężkie, lepiej tego nie róbmy. I to wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!